Ceramika Delftware, znana również jako fajanse z Delftu, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli holenderskiego dziedzictwa kulturowego. Te charakterystyczne niebiesko-białe wyroby ceramiczne przez stulecia fascynowały kolekcjonerów i miłośników sztuki na całym świecie, stanowiąc doskonały przykład połączenia wpływów wschodnich z europejską tradycją rzemieślniczą. Historia Delftware rozpoczyna się w XVI wieku, w okresie intensywnego rozwoju handlu morskiego między Europą a Dalekim Wschodem. Holenderska Kompania Wschodnioindyjska sprowadzała do Europy ogromne ilości cennej chińskiej porcelany z okresu dynastii Ming, która szybko stała się symbolem luksusu i prestiżu wśród europejskiej arystokracji. Gdy w połowie XVII wieku, w wyniku wewnętrznych niepokojów w Chinach, import porcelany został znacznie ograniczony, holenderscy garncarze dostrzegli rynkową szansę. Nie posiadając jednak wiedzy na temat produkcji prawdziwej porcelany, której sekret poznano w Europie dopiero w XVIII wieku, zaczęli tworzyć własne naśladownictwa z majoliki, ceramiki pokrytej nieprzezroczystą cynową glazurą. Miasto Delft stało się głównym ośrodkiem produkcji tej ceramiki nie przez przypadek. Po wyniszczającym pożarze browaru w 1654 roku wielu lokalnych producentów piwa przekształciło swoje zakłady w manufaktury ceramiczne. Na szczytowym etapie rozwoju w Delft działało ponad 30 manufaktur znanych jako De Porcelain Fles. Produkcja tradycyjnego Delft Blue była procesem złożonym, wymagającym wysokich umiejętności rzemieślniczych. Podstawą była glina rzeczna, która po wypaleniu dawała czerwonawy kolor. Aby uzyskać biały podkład przypominający porcelanę, wyroby pokrywano nieprzezroczystą, białą glazurą z dodatkiem tlenku cyny. Na tak przygotowanym podłożu artyści ceramicy malowali ręcznie wzory przy użyciu tlenku kobaltu, który po ponownym wypaleniu przybierał charakterystyczny, intensywnie niebieski kolor. Bardziej luksusowe egzemplarze często wzbogacano dodatkowymi kolorami – żółtym, zielonym, czerwonym i fioletowym, uzyskiwanymi z różnych tlenków metali. Warto podkreślić, że w odróżnieniu od maszynowej produkcji współczesnej ceramiki, każdy wyrób z Delftu był malowany ręcznie, co nadawało mu unikalny charakter. Drobne niedoskonałości i różnice między poszczególnymi elementami są dziś cenione jako świadectwo autentycznego rękodzieła. Początkowo ceramika z Delftu naśladowała wzory chińskiej porcelany, delikatne pejzaże, kwiaty, ptaki oraz sceny z życia codziennego. Z czasem jednak ceramicy zaczęli wprowadzać własne, typowo holenderskie motywy takie jak wiatraki, krajobrazy holenderskie, sceny biblijne, wizerunki statków, sceny morskie, portrety władców lub kwiaty. Choć dziś Delftware kojarzy się głównie z płytkami i naczyniami stołowymi, w rzeczywistości asortyment był znacznie szerszy. Manufaktury z Delftu produkowały m.in. wazy, dzbany dekoracyjne, serwisy obiadowe, figurki, statuetki, płytki ścienne, pojemniki na przyprawy, solniczki, kandelabry, świeczniki, kafle piecowe. Szczególnie interesujące są płytki Delft, które często zdobiły holenderskie domy. Umieszczano je nie tylko w kuchniach i łazienkach ze względów praktycznych, ale również wokół kominków i jako dekoracje ścienne w reprezentacyjnych pomieszczeniach. XVII wiek był złotym okresem dla ceramiki Delftware. Holenderskie wyroby eksportowano do całej Europy, a nawet dalej. Ich popularność była tak duża, że wkrótce zaczęły powstawać lokalne imitacje w Anglii, Francji, Niemczech i Skandynawii. W Anglii wpływ Delftware był szczególnie silny. Płytki produkowane w londyńskiej dzielnicy Lambeth często nazywane były Delft Tiles, mimo ich angielskiego pochodzenia. Angielska wersja Delftware często wykorzystywała prostsze wzory i bardziej stonowane kolory. Interesującym aspektem historii Delftware jest jego powrót do Chin jako towar eksportowy. Paradoksalnie, ceramika inspirowana chińską porcelaną trafiała z powrotem do Chin, gdzie była ceniona jako egzotyczny europejski wyrób. Pod koniec XVIII wieku popularność Delftware zaczęła spadać.
Odkrycie tajemnic produkcji prawdziwej porcelany w Europie oraz rozwój przemysłowej produkcji ceramiki w Anglii stanowiły poważną konkurencję dla holenderskich wyrobów. Do 1800 roku liczba manufaktur w Delft spadła z ponad 30 do zaledwie kilku. Jednakże w drugiej połowie XIX wieku, wraz z rosnącym zainteresowaniem historycznymi stylami i rzemiosłem, nastąpiło odrodzenie tradycji Delftware. Manufaktura de Porcelaine Fles, założona w 1653 roku, działająca do dziś jako Royal Delft, odegrała ważną rolę w tym procesie, łącząc tradycyjne techniki z nowoczesnymi metodami produkcji. Dziś oryginalne historyczne wyroby Delftware są cenionymi przedmiotami kolekcjonerskimi, osiągającymi wysokie ceny na aukcjach. Jednocześnie współczesna produkcja kontynuuje tę fascynującą tradycję, łącząc historyczne wzornictwo z nowoczesnymi technikami.